tym filmie pokażę urządzenie firmy Zamel, monitor energii MEM21. Można go wykorzystać jako podlicznik w instalacjach fotowoltaicznych. Zapraszam na materiał. Monitor umożliwia pomiar energii, prądu, napięcia i mocy na każdej z trzech faz. Pokaże energię zużytą, wyprodukowaną lub obie równocześnie. MEM21 jest częścią systemu bezprzewodowego EXTA-Life. Zawartość opakowania. Skrócona instrukcja obsługi. Pełna wersja dostępna jest na stronie internetowej. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w rozdzielnicy na szynie TH35. Odkręcana antena pozwala na zastosowanie anteny zewnętrznej. Pomiar realizowany jest poprzez przekładniki prądowe, które są w zestawie. Przekładniki mają dzieloną obudowę, co ułatwia ich montaż. Model to SC16 o nominalnym prądzie 100 A. Podłączając przekładniki prądowe należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne podłączenie do zacisków monitora. Na każdej z trzech faz przewód czerwony podłączamy do S1, a przewód czarny do S2. Odwrotne podłączenie spowoduje, że na przykład zamiast pomiaru zużycia energii będziemy mieli pomiar produkcji energii. Do zacisków L1, L2, L3 i N podłączamy odpowiednio fazy i przewód neutralny. Pomiar energii, prądu, napięcia, mocy realizowany jest na każdej fazie. Jak wspomniałem wcześniej, monitor energii MEM21 jest częścią systemu sterowania bezprzewodowego EXTA-Life. Aby można było odczytać pomiary monitora energii MEM21, konieczna jest też jednostka centralna systemu EXTA-Life, kontroler EFC01. A więc dla nowych użytkowników systemu EXTA-Life konieczne jest zakupienie zarówno jednostki centralnej, jak i też monitora energii. Taki zestaw sprzedawany jest pod nazwą handlową ZPE22. System EXTA-Life tworzą urządzenia takie jak nadajniki, odbiorniki, czujniki oraz jednostka centralna. System nastawiony jest głównie na obsługę z poziomu urządzeń mobilnych. Teraz pokażę montaż monitora w tej przykładowej rozdzielnicy. Przed przystąpieniem do pracy wyłączamy zasilanie i sprawdzamy brak obecności napięcia. Jeżeli jest taka możliwość, wyłączamy napięcie do tej rozdzielnicy. Monitor na szynie TH35 zajmuje szerokość dwóch modułów. Podłączamy przewód neutralny do listwy N.
Zasilanie przewody fazowe podłączamy w dogodnym dla nas miejscu. W tym przypadku są to zaciski wyłącznika nadprądowego pod szyną zbiorczą. Aby założyć przekładniki prądowe, w rozdzielnicy musimy znaleźć jakieś dogodne miejsce. Wewnątrz obudowy przekładnika znajduje się strzałka. Służy ona do prawidłowego umieszczenia przekładnika na przewodzie. Kierunek płynącego prądu musi być zgodny ze strzałką. Błędy związane z niewłaściwym podłączeniem przekładników prądowych do monitora oraz ich niewłaściwe założenie na przewody można wychwycić, analizując wartości niektórych parametrów w ekranie modułu wykresów, co pokażę później. Przewody do przekładników są długie, nie powinno być problemu z ich umieszczeniem w rozdzielnicy. Po podaniu napięcia na obudowie zaświeci się dioda sygnalizacji zielona oraz diody sygnalizujące obecność napięcia na poszczególnych fazach czerwone. Aby skorzystać z funkcjonalności monitora, konieczne jest dodanie go do jednostki centralnej poprzez aplikację mobilną ExtraLife. Dodajemy go do grupy o nazwie Czujniki. Wcześniej aplikację ExtraLife pobieramy, instalujemy oraz rejestrujemy się w niej. Parowanie z jednostką centralną jest intuicyjne i bezproblemowe. Moc czynna wyświetlana na tych obu miernikach jest porównywalna. Wartości są zbliżone. Teraz pokażę, co się stanie, gdy przekładnik założymy odwrotnie. Przy odwrotnym podłączeniu przekładnika do monitora lub odwrotnym jego założeniu na przewód, wartość mocy czynnej będzie wyświetlana ze znakiem minus. Zamiast zużycia będzie wyświetlana produkcja energii elektrycznej. Dostęp do monitora w aplikacji ExtraLife jest lokalny, czyli w obrębie domowej sieci Wi-Fi lub poprzez chmurę, czyli przez internet. MEM21 znajdziemy w zakładce Czujniki. Po kliknięciu w ikonę możemy odczytywać parametry sieci, ogólne oraz w rozbiciu na każdą fazę. W połączeniu lokalnym nie są dostępne wykresy. Aby z nich skorzystać, należy zalogować się na swoje konto w usłudze ExtraLife. Po zalogowaniu możemy korzystać z wykresów z podziałem na okres dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny, z możliwością rozbicia na poszczególne fazy.
Wykresy możemy pomniejszać, powiększać, odczytywać zużycie bezpośrednio z wykresów. Po kliknięciu w 3 kropki wchodzimy w ustawienia monitora. Są zakładki zmień nazwę, zmień ikonę, konfiguruj, konfiguracja wykresów, przypisz do kategorii, użytkownicy, informacje o wersji, usuń. W zakładce konfiguracja wykresów możemy włączyć lub wyłączyć wykresy, a także pobrać dane w postaci pliku. Dane zapisywane są co godzinę, można je będzie później analizować w programie Excel. Zużycie zapisywane jest od momentu połączenia z chmurą. Jeżeli z jakiegoś powodu połączenie internetowe się zerwie, dane są tracone, nie są zapisywane. I druga ważna zakładka to konfiguruj. Tu wybierzemy, co ma wyświetlać monitor. Czy tylko zużycie, tylko produkcję, czy zużycie i produkcję razem. To ustawienie nie ma wpływu na zapis tych danych w chmurze. Tu możemy wprowadzić stan licznika, aby można było go porównać na przykład ze stanem licznika głównego. Można też aktywować funkcję wyświetlania kosztu energii elektrycznej. W tym celu należy podać koszt 1 kWh. Po zaznaczeniu funkcji wyświetlania zarówno zużycia, jak i produkcji, na czerwono będzie wyświetlane zużycie, a w zakładce zielonej produkcja. To samo dotyczy poszczególnych faz. W trzeciej fazie na pewno zauważyliście, że moc czynna podawana jest ze znakiem minus 6 W. A to dlatego, że założyłem przekładnik odwrotnie, aby zasymulować produkcję energii elektrycznej. Słupki szare oznaczają, że w tym czasie dane nie były zbierane. Nie było połączenia z chmurą, czyli po prostu nie było internetu. W funkcji zużycia oraz produkcji, obok czerwonych słupków zużycia, pojawiają się też słupki zielone produkcji. Wykresy można analizować sumarycznie lub w rozbiciu na poszczególne fazy. A to schematy przyłączenia monitora energii do instalacji elektrycznej, bez oraz z fotowoltaiką. I na koniec jeszcze jeden ekran. Po kliknięciu w nazwę wyświetli nam się bieżące zużycie, bieżąca produkcja oraz ostatni reset. Monitor energii MEM21, jako że może być stosowany jako monitor energii zużytej, wyprodukowanej lub obu równocześnie, z powodzeniem można wykorzystać jako podlicznik w instalacjach fotowoltaicznych. Prosta konfiguracja oraz archiwizacja danych pomiarowych to jego atuty. Dziękuję za uwagę.